Stworzyłeś swój kurs online, pracowałeś nad nim przez dłuższy czas, ułożyłeś zmyślny proces, dajesz najlepszą swoją wiedzę i skuteczne rozwiązania. Wiesz, że to, co zrobiłeś, jest naprawdę dobre. Wrzucasz kurs do sieci i nic. Odzew jest tragiczny. Kilka, może kilkanaście sprzedanych dostępów nijak ma się do tego, ile włożyłeś w to wysiłku, ile poświęciłeś czasu, jak bardzo się zaangażowałeś w cały proces. A co najgorsze, słaba sprzedaż nie pozwala Ci żyć tylko z Twojej pasji, ani nawet inwestować dalej w swój własny rozwój. To historia wielu twórców kursów online. W idealnym świecie sytuacja wygląda tak. Nagrywasz swój kurs, wrzucasz go do sieci, a ludzie rzucają się na niego. Kurs jest rozchwytywany, staje się polskim, a może nawet światowym bestsellerem, a ty możesz oddać się radości z życia wolnego finansowo. No cóż, internet to nie magiczne miejsce, gdzie ludzie biegają z portfelami na wierzchu, kartami kredytowymi i zastanawiają się, na co wydać swoje ciężko zarobione pieniądze. Jako specjaliści od edukacji równolegle musimy zadbać o kilka detali, dzięki którym nasze kursy będą się sprzedawać. Ja nazywam się Kamil Lizurej i razem z eduj.pl tworzymy dla Ciebie serię nagrań, które pomogą Tobie jako twórcy kursów dzielić się swoją wiedzą, dzielić się swoją pasją i dobrze na niej zarabiać. W tym nagraniu powiem Ci o 7 najczęstszych powodach, przez które nawet najlepsze kursy online sprzedają się po prostu mizernie. Podzieliłem przyczyny słabej sprzedaży na 3 kategorie. Pierwsze wrażenie, drugie wrażenie i brak pracy u podstaw. No to po kolei. Tak jak w życiu offline, tak samo online liczy się pierwsze wrażenie. Kiedy potencjalny klient trafia na Twój kurs w sieci, na przykład na eduj.pl, to masz dosłownie kilka sekund, aby to, co zobaczy, przekonało go, aby kliknął, wszedł w Twój kurs, zapoznał się z opisem, z tym, co wszystko tam przygotowałeś i ostatecznie, żeby kupił właśnie Twój produkt. Załóżmy, że klient szuka kursu właśnie w tematyce, o której Ty również mówisz. Wpisuje to, co go interesuje w wyszukiwarkę, trafia na eduj.pl i pierwsze, co widzi, to miniaturka oraz tytuł Twojego szkolenia. Co może być nie tak z miniaturką? Po pierwsze, może być ona bardzo słabej jakości. Jeżeli klient zobaczy pikselozę, to automatycznie, wręcz podświadomie czuje, że to nie będzie profesjonalny, dobry kurs. Po drugie, miniaturka może nie być w ogóle związana z tematem. Tworzysz na przykład kurs florystyczny, a na miniaturce wrzucasz zdjęcie pary, gdzie mężczyzna daje kwiaty kobiecie. No, to chyba nie bardzo gra. Chociaż są kwiaty, teoretycznie, ale w praktyce nie oddaje to treści Twojego kursu. Po trzecie, miniaturka może być w złych wymiarach. Może się tak zdarzyć, że z niewiadomych przyczyn wrzucasz coś, co nie jest dopasowane do podanych wymiarów i nie jest odpowiednio przyciętym prostokątem i nie dbasz o to, aby miniaturka była w formie kwadratu, również czytelna, bo w wersji mobilnej miniaturki automatycznie zmieniają się do kwadratowych. Drugim elementem, który może zepsuć pierwsze wrażenie, jest tytuł. Zdarza się czasami tak, że tytuł, nie wiedzieć czemu, nic nam nie mówi o tym, o czym właściwie jest kurs. Wszystko jest ukryte w opisie, bo tytuł jest taki odjechany, że właściwie to ciężko w niego wejść, sprawdzić, co tam się dalej ukrywa, bo on nic nie mówi. Tytuł, który nie będzie działać, może być zupełnie niezwiązany z tematem. Może być jakiś tajemniczy, wymyślny, cudowny i bardzo kreatywny, ale będzie tak odjechany, że człowiek nawet nie zajrzy do środka, żeby dowiedzieć się, o czym jest ten kurs, bo może pomyśleć, że w ogóle nie jest na temat, który go interesuje. Na przeciwległym biegunie będzie tytuł, który jest nudny, który niczym nie przyciąga, bo jest po prostu jakimś suchym opisem faktów, na przykład jak dbać o kwiaty. No, niby wszystko jasne, ale nie jest w ogóle sexy. To bardzo ważne, abyśmy jako twórcy kursów online nauczyli się stawiać w pozycji naszego klienta i patrzyli na to, co tworzymy, nie własnymi oczami, bo oczywiście dla nas nasze dzieci są najpiękniejsze i najcudowniejsze, ale oczami naszego klienta, który ma trochę inne potrzeby, może mieć trochę inne wymagania, no a przecież kursów nie robimy dla siebie, ale tworzymy je
dla naszych odbiorców. Nasz potencjalny klient jeszcze nie wie, jak cudowne rzeczy robimy. Musimy go do siebie przekonać i tutaj pojawia się drugie wrażenie, które możemy wywołać. Drugie wrażenie, o które warto zadbać, to wszystko to, co klient widzi po wejściu już w opis naszego kursu, gdzie czekać może na niego trailer, opis oraz sekcja, czego nauczysz się z tego kursu. I bardzo istotne jest to, żeby zrobić to dobrze. No to po kolei, co może być nie tak z trailerem? Ponownie jak z miniaturką, trailer może być dramatycznej jakości, a jeżeli klient zobaczy, że kurs ma słabą jakość wideo albo słabą jakość audio, no to raczej znowu podświadomie, bez kontroli nad tym poczuje, że te materiały są jakieś słabe. Nawet jeżeli merytoryka będzie rewelacyjna, to odbiór na poziomie podświadomym może wszystko zepsuć i sprawi, że klient nie zainwestuje w Twój kurs, bo pomyśli, że to jest jakaś kicha. Drugi element, o który warto zadbać, to miejsce, w którym ten trailer jest nagrywany. Widziałem już trailery z kuchni, z tarasu czy z samochodu. No i jeżeli nie nagrywasz kursu kulinarnego o pielęgnacji kwiatów albo budowie tarasów, no i nie jesteś mechanikiem samochodowym, co nie upoważnia Cię do nagrywania z samochodu, to tak naprawdę nie ma dla tego uzasadnienia. I to również pokazuje, że kurs mógł być nagrywany na kolanie. Niestety kolejny strzał w kolano. Trzeci problem z trailerem jest taki, że czasami w ogóle go nie ma. Jest przykładowa lekcja zamiast specjalnie nagranego filmu, który opisuje, o czym jest kurs i zachęca do jego wyboru. No niestety, kolejna niewykorzystana szansa do tego, aby zachęcić klienta do zainwestowania właśnie w Twój produkt. Dlatego warto nagrać swój trailer. Gdy klient przewija stronę niżej, to na eduj.pl widzi tak zwaną sekcję czego się nauczysz, czego się dowiesz z tego kursu, gdzie w zaledwie kilku punktach możemy opisać to, o czym jest kurs, a właściwie czego dokładnie klient się nauczy. Pierwsze, co pokutuje właśnie w tej sekcji, to używanie strony biernej. No bo jak widzimy myślniki, kropki, punkty, to odpala nam się wewnętrzny licealista, który wraca do lekcji języka polskiego i jak nauczyciel przykazał, pisze w stronie biernej, a właściwie konspekt jest pisany. No, umówmy się, sprzedaż kursów online, marketing, promocja, a także samo nauczanie ludzi to relacje. To jest coś, co chcemy zbudować. To jest więź z naszym odbiorcą i używając strony biernej sami podcinamy sobie skrzydła. Pamiętaj, że sekcja czego się nauczysz to sekcja, która bardzo mocno przyciąga uwagę klienta. No jest ona bardzo silnie wyróżniona i też ludzie szybko chcą się rozeznać w tym, o czym jest kurs. Dlatego drugi element, który czasami nie wygląda tak dobrze, jakby mógł, to zbyt ogólne informacje. Bo użytkownik, potencjalny klient przegląda tą sekcję właśnie po to, aby dowiedzieć się, o czym jest Twój kurs i czego dokładnie on się z niego nauczy. Czasami jest to napisane tak mgliście, tak ogólnie, że dalej po przeczytaniu nie wiadomo. I nie każdy klient zeskroluje niżej do pełnego opisu, część z nich już wyjdzie. Trzeci błąd w tej sekcji to brak języka korzyści, to brak wyłuszczonych korzyści, czyli namacalnych konkretów, które przemówią do użytkownika. Czasami jest to po prostu suchy opis faktów, zawartości materiałów, a nie o to chodzi. To jest element, kiedy powinniśmy użyć języka korzyści, czyli odpowiedzieć naszemu potencjalnemu klientowi na pytanie, co właściwie ten kurs mu da. Dlaczego on powinien zostawić pieniądze właśnie nam? Zjeżdżając na stronie Twojego kursu na eduj.pl, jeszcze niżej pojawia się opis. Opis, w którym możesz bardzo w dowolny sposób opisać, o czym właściwie jest Twój kurs i dlaczego klient powinien się na niego zdecydować. W tym opisie błąd numer 1, który możesz popełnić, to jednolita bryła tekstu, po prostu blok, przez który ciężko jest się przebić. Mamy entery, mamy akapity. Wykorzystajmy je. Drugi błąd to suchy opis faktów, ponownie zamiast języka korzyści, czyli tak jak w sekcji czego się nauczysz, tak samo tutaj dobrze jest zadbać o to, aby jeszcze raz konkretnie, bardzo wyraźnie podkreślić korzyści z udziału w naszym kursie.
Jak widzisz, czasami może się wydawać, że praca nad kursem czy stworzenie własnego kursu to bardzo prosta sprawa. Po prostu bierzesz kamerę albo nagrywasz ekran, tworzysz prezentację i dzielisz się swoją wiedzą, dzielisz się narzędziami, dajesz to, co masz najlepsze. I może ze stworzeniem kursu tak jest, ale ze stworzeniem kursu, który dobrze się sprzedaje, już niekoniecznie. Aby podkręcić sprzedaż naszego kursu, naprawdę dobrze jest zadbać o kilka dodatkowych kompetencji, których umówmy się, jako ekspert, trener, specjalista w swojej dziedzinie wcale nie musisz posiadać. Dlatego nagrywamy dla Ciebie tę serię filmów, abyś je zdobył i małymi kroczkami usprawniał wszystkie te elementy, upgrade'ował je do tego stopnia, aby one były jeszcze bardziej przyciągające i przekonujące dla Twoich klientów. Trzecia grupa błędów, które można popełnić na etapie tworzenia, przygotowywania czy opracowywania swojego kursu, to tak zwana praca u podstaw. Po pierwsze, może to być brak określonej niszy. Jak w klasyku, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Umówmy się, lepiej sprzeda się kurs pewność siebie w sprzedaży niż ogromna pewność siebie. Uwierz mi, wiem co mówię. Albo taki tytuł. Menedżer restauracji. Wszystko co musisz wiedzieć, aby stworzyć restaurację marzeń. Prawdopodobnie sprzeda się lepiej niż kurs zarządzania ludźmi. To jest właśnie ta nisza, co paradoksalnie może się wydawać, że jest zawężeniem, że przecież nie tylko to musi być pewność siebie do jakiegoś elementu Twojego życia, wąskiego, bo ona się przecież przydaje wszędzie. Jako osoba, która też tego uczy, doskonale wiem, o co Ci chodzi. Ale prawa rynku są trochę inne i ludzie wpisują bardzo konkretnie. Ktoś będzie szukał prędzej, jak prowadzić restaurację, jak zarządzać restauracją, a nie ogólnie, jak zarządzać ludźmi. Dzięki określeniu swojej niszy na samym początku i stworzeniu kursu właśnie pod tę niszę, będziesz łatwiej, wyżej się pozycjonować. Jest Ciebie łatwiej znaleźć. Drugi element pracy u podstaw, o który warto zadbać, to określenie tak zwanego idealnego klienta. I tutaj ponownie, to, że określisz idealnego klienta, nie oznacza, że inni ludzie do Ciebie nie przyjdą. Ja również bardzo precyzyjnie określam swoich idealnych klientów, ale to nie oznacza, że inni ludzie do mnie nie trafiają. Trafiają, bo skoro jestem w stanie pomóc takim konkretnym osobom, to innym prawdopodobnie też. Ale dzięki temu w swojej niszy, którą wybrałem, niszy klientów, moi idealni klienci szybciej do mnie trafiają i łatwiej do mnie trafiają, bo cała komunikacja mojej marki, jak i konkretnych kursów jest przygotowana właśnie pod te osoby. Jeśli tworzysz kurs, ale nie wiesz od samego początku, do kogo on jest skierowany, to niestety nie trafi do nikogo. Ponieważ inaczej będziesz komunikować się do młodej osoby, która zamierza otworzyć swój pierwszy biznes, a zupełnie inaczej do przedsiębiorcy z 30-letnim stażem i kilkoma biznesami na koncie. Inaczej zakomunikujesz swój kurs do chłopaka, który jest w technikum i chce zostać mechanikiem samochodowym, a zupełnie inaczej do faceta, który ma już swój kolejny warsztat i zatrudnia iluś pracowników. Są zupełnie inni odbiorcy, chociaż zawartość może być przecież bardzo zbliżona. Jak widzisz, wyzwań, którym musimy sprostać jako twórcy kursów online, trochę jest. Dlatego daj znać proszę w komentarzu, który z tych tematów interesuje Ciebie najbardziej, abyśmy mogli stworzyć materiały odpowiadające za najbardziej palące Twoje wyzwania, Twoje potrzeby. Może są to wyzwania, o których wspomniałem w tym nagraniu, a może jeszcze inne. Koniecznie daj znać w komentarzu, a w najbliższym czasie przygotujemy dla Ciebie serię materiałów edukacyjnych z uwzględnieniem tego, czego Ty potrzebujesz. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie.